clown art powraca i jeżeli myślałaś, że w jedynce było grubo, no to niczego jeszcze nie widziałaś. Akcja się rozpoczyna dokładnie w tym samym momencie, kiedy kończy się jedynka, więc jedynka się kończyła w kostnicy, dwójka również, no oczywiście jest kilka fajnych zwrotów akcji, o nich oczywiście za chwilę powiem. No i co robi Art? Jedzie z koksem jak najbardziej, rozwala ludzi, kogo tylko się da, w im bardziej, może nie groteskowy, ale im bardziej krwawy sposób, tym lepiej dla niego, jak najbardziej, więc zaczynamy z wysokiego C i tam jest rzeczywiście hardkorowo z tym gentlemanem. Na początku, co jest ważne, akcja tego filmu rozgrywa się rok po wydarzeniach w pierwszej części. Ale jest to dokładnie ten sam dzień, przynajmniej tak zaczyna się oczywiście akcja, kiedy nasza ofiara, która przeżyła poprzednie ataki Arta, udziela wywiadu w telewizji. Więc to jest takie fajne zapętlenie, takie rzeczywiście bardzo ciekawy zwrot akcji, tak, rzeczywiście to ma jakoś ręce i nogi, bo to się w sumie wszystko fajnie łączy. Fabuła. Grubo jest, naprawdę grubo, jeżeli chodzi o to. Chodzi o to, że jest krwawo, ale oglądałem i tak na początku mówię, dobre, będzie chodził, będzie zabijał, będzie siekał, bez jakiegoś tam większego ładu i składu, o to głównie będzie chodziło. No i o to rzeczywiście głównie chodzi. Tak mniej więcej, bo film jest bardzo długi, prawie 2,5 godziny. I tak naprawdę o to głównie chodzi, aż do pewnego momentu, kiedy pewne rzeczy zaczynają się klarować. Bo mamy, siłą rzeczy musimy mieć nowych bohaterów. Tamtych już w tym momencie nie ma. Wiadomo, odłożyli łyżkę chili. I w tym momencie mamy nowych bohaterów i dobrze wiemy z doświadczenia, że kiedy wymieniamy tak naprawdę wszystkich, to nie działa. To nie działa, nie ma się co czarować. Nieważne, czy mówimy o piątku 13, czy o Halloween, czy chociażby o koszmarze z ulicy Wiązów. Niespecjalnie to działa, ale rzeczywiście tutaj zastosowano motyw, który mi się w miarę podoba, bo nasi główni bohaterowie, tak? Sienna i Jonathan, czyli dwójka rodzeństwa, którzy rzeczywiście mają tam jakieś inklinacje i coraz więcej się dowiadujemy o nich, o ich rodzinie, o ojcu, który zmarł nie tak dawno. No i rzeczywiście tu jest moc, ponieważ Damien Leone, reżyser, a także scenarzysta, i producent i facet od efektów specjalnych i montaż i tak dalej, rzeczywiście dużo się tego dzieje u niego, daje nam troszeczkę, ale niezbyt wiele, to znaczy historia się jeszcze nie skończyła. Otóż wiadomo, że trójka będzie już w tym momencie zapowiedziana na przyszły rok, na bodajże Boże Narodzenie 2024, więc będzie oczywiście omówiona ponadprogramowo w cyklu Kultowe Horrory, ale tutaj ta fabuła, co chwilę nam tam rzucają powiedzmy jakiś okruch i to powiedzmy akurat tutaj powie matka, tutaj jakaś koleżanka, tu coś, tu ktoś, się rzeczywiście dowiemy i to jest rzeczywiście moc tego filmu. Kolejna sprawa. Film, jak mówiłem wcześniej, jeżeli myślałeś, że w jedynce widziałeś dużo, jeżeli chodzi o gore, to nic nie widziałeś. To po prostu nie było ci dane zobaczyć czegokolwiek, bo tutaj to naprawdę już jest hardcore do potęgi entej. Tu już wchodzimy w inną gęstość całkowicie. Abstrahując do tego, że Art używa wszystkiego, czego się da. Od tego, żeby komuś wydubać oko butelką po piwie, umówmy się, aż po to, żeby po prostu kogoś oskalpować, zjeść rękę i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jest bardzo, bardzo grubo, jest bardzo poważnie i akurat ja tego nie lubię. Czemu? Ponieważ dla mnie tutaj została przekroczona już pewna granica. Według mnie, jeżeli lubisz horrory, gdzie krew się leje nie hektolitrami, a naprawdę całymi, coraz większych hektolitrów, napisz mi. W każdym razie, jeżeli się bardzo, bardzo leje, jeżeli lubisz, jak komuś się, zjada oko, wcina rękę i tak dalej, do przesady, krótko mówiąc do przesady, to jest film dla ciebie, ale ja takich rzeczy nie lubię. W ogóle mi to nie podeszło, powiem więcej, nie mam zamiaru już drugi raz sięgnąć po tenże film, bo to jest produkcja, która mnie odrzuciła. Raczej mam po obejrzeniu tego filmu odruchy wymiotne niż cokolwiek innego. Lubię gore, ale rzeczywiście powiedzmy gdzieś na poziomie Hostelu, Piły, czy chociażby ostatniego filmu Elijah Roffa,
czyli Noc Dziękczynienia się zatrzymuje i dla mnie to już jest rzeczywiście maks, nie chcę widzieć więcej, więc jeżeli chodzi o to lanie krwi, to wiesz, też nie chodzi o samą krew, bo przecież domyślam się, że w jednej scenie Koszmaru z ulicy Wiązów, kiedy to Johnny Depp oczywiście popłynął wraz z łóżkiem, pojawia się dużo więcej tejże, ale chodzi o to, że jak to jest pokazane, jak to jest ukazane. W ogóle jest scena po napisach, o której powiem później, tylko że tam już będę zdradzał wszystko. Więc jeżeli chodzi o gore, proszę bardzo, to jest dla Ciebie coś pięknego, coś cudownego. Co mi się nie podoba, no bo tak, w tym filmie on był finansowany niezależnie, bo nikomu nie zależało, nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, miał problem reżyser, żeby rzeczywiście zebrać pieniądze, studia nie były zainteresowane, więc on robił jakieś tam zbiórki, tak zwane crowdfundingowe, ludzie wrzucali na GoFundMe czy różnego rodzaju inne zrzutki.pl i on w tym momencie to robił sam. Dom strachu, w którym tutaj się rzeczywiście akcja dzieje, to nie był budowany dom strachów, tylko on gdzieś tam znalazł jakiś dom strachów w starym wesołym miasteczku, umówmy się, i go wykorzystał po to, żeby zaoszczędzić pieniędzy. Efekty specjalne również robił sam, a żeby to było wszystko tanie i żeby to miało ręce i nogi. I rzeczywiście udało mu się, bo film kosztował, no, jak na Hollywood powiedzmy, bagatela, tylko i wyłącznie $250 000, więc bardzo, bardzo mało, jak sobie na przykład popatrz na to, a zarobił grube pieniądze, bo w samej tylko Ameryce $10 milionów. I jak tak ktoś przeliczył wkład w ten film oraz to, ile z niego wyciągnięto, to okazało się, że film zarobił 3900% tego, co było włożone, i jest to najbardziej dochodowy film 2022 roku, bo rzeczywiście, no oczywiście zakładając, wiesz, no ktoś może powiedzieć, ale spokój, przecież tam film był zarobił miliard. No rzeczywiście był film, ale ten film na przykład nie kosztował tyle, żeby ten miliard to było 4000%. Nie, ten film kosztował pewnie jakieś 200 balonów, więc powiedzmy zarobił 5 razy tyle i to wszystko. Więc tak, jest dobrze. Film nie straszy, bo to akurat nie jest tego typu produkcja. Kilka straszaków jest oczywiście, coś tam się pojawi, co chwilę ktoś wyskoczy, no i nie jest tym najgorzej. Podoba mi się, jeżeli wracając do straszenia, ta dziewczynka. Ona była wzorowana na postaci diabła, która wystąpiła w filmie Felliniego. No i tak rzeczywiście stwierdzono, że tak ma być. Aktorka miała przerąbane, bo doświadczyłem to sam, kręcąc chociażby Dzieciaka. Kiedy założyła soczewki kontaktowe, jeżeli widziałaś film, to dokładnie wiesz, że one są bardzo specyficzne. Aktorka nic nie widziała, była po prostu ślepa. O ile my rozgraliśmy to tak, że aktorowi wyjęliśmy jedną soczewkę, no bo musiał schodzić po schodach, więc rzeczywiście inaczej było. Tutaj stwierdzono, ok, grasz na ślepo, na pamięć, 2 kroki do przodu, 2 kroki w tył, musisz to zapamiętać, ale pomiędzy już ujęciami, pomiędzy scenami wyciągali, no i rzeczywiście wtedy mogła być, ale tylko i wyłącznie soczewki, bo no wiadomo, cały ten kostium, charakteryzacja to trwało rzeczywiście długo. W ogóle były przeboje, bo sam Art Clown, twórca oczywiście tej roli, powiedział, że w kilku scenach, w bardzo wielu scenach chciał mu się wymiotować i czuł się niedobrze, kiedy wyciągał komuś te wnętrzności, bo to było wszystko śliskie, takie oblazłe, zimne i mokre i w ogóle niekoniecznie. No wiadomo, że syrop kukurydziany i te wszystkie inne rzeczy, z czego to było robione, tam pewnie jeszcze żelatyna i tak dalej, no to niekoniecznie musi być miłe w dotyku, jeżeli to się robi przez długi okres czasu. Film miał być skończony przed Pandemicsem, ale się niestety nie udało. No i na przykład scena, kiedy bodajże Ellie no jest powiedzmy, jest mordowana. Kręcono ją 2 dni i w ogóle nie wychodziło to dobrze. Ale niestety nastała pandemia, no i Damien Leone stwierdził, ok, no to ja sobie to wymyślę na nowo. Miał akurat mnóstwo czasu, więc żeby to sobie rozrysować, ułożyć scenografię, żeby to rzeczywiście wszystko dobrze wyglądało. I później tę jedną tylko i wyłącznie scenę będziesz oglądać, albo już nawet widziałeś, to dokładnie wiesz, o którą mi chodzi. Kręcono 2 tygodnie. Więc no, jest to scena bardzo kompleksowa, bo ta rzeczywiście Ellie, to co przychodzi, to jest masakra. Ja już w ogóle wiem, że to jest horror, więc nie powinienem się dziwić, ale to, co się tutaj dzieje, no to przechodzi wszelkiego rodzaju pojęcie, bo wiadomo, że ludzie powinni się wykrwawić 20 razy, 83,5 tysiąca razy powinni zemdleć. Nie chodzi mi o odbiorców, tylko chodzi mi oczywiście o postacie w tym filmie, a tutaj rzeczywiście się inne rzeczy dzieją. Ogólnie ten film jakoś mnie nie przekonuje, bo o ile ta fabuła jest ciekawa i jestem bardzo zaintrygowany, jak będzie w trzeciej części, bo już wiadomo, że powrócą
oczywiście postacie Jonathana, także Sieny, więc tej dwójki rodzeństwa. Powróci no, nasza dziewczyna z bardzo zniekształconą twarzą z pierwszej części, wiesz, to ta, która oczywiście udziela wywiadu i tam na końcu morduje tą dziennikarkę. Pojawia się również w tym filmie no, jako wiadomości w telewizji, ale dokładnie wiesz, o co chodzi i wiadomo już, że pojawi się w trzeciej części również, bo jest akurat wpisana na IMDb, więc domyślam się, że ten wątek będzie dalej rozpracowywany. Mam nadzieję, że powiedzą troszeczkę więcej. Mam swoje podejrzenia co do postaci Arta, kim on mógł być, dlaczego ma takie moce, jakie ma, no bo w tym momencie wiadomo, że on ma nadprzyrodzone moce, bo to było pokazane na końcu jedynki, no i tak naprawdę na początku drugiej części, ale jeżeli widziałeś drugą część tylko i wyłącznie bez pierwszej, no to w tym momencie tego nie wiesz, ale już wiesz, bo ci opowiedziałem. Tara, proszę bardzo. Zdradziłem fabułę filmu sprzed wielu lat. Więc ten film Krew, nie, to nie dla mnie, ja dziękuję bardzo, to nie jest to, co ja lubię w horrorach, no dlatego możliwe, że, no niemożliwe, że dlatego właśnie nie ma na kanale aż tylu właśnie filmu, tylu recenzji właśnie filmu z tego podgatunku, bo akurat nie jestem wielkim fanem tegoż. Straszenie nie. Postacie mogą być, mimo że jest bardzo wiele tępych, te koleżanki, Brooke na przykład i kilka innych, no to rzeczywiście jest bardzo z nimi słabo. No, krótko mówiąc, są tępe dzidy. Nic więcej nie powiedziałbym. I myślałem, że ten film będzie bardzo zły, ale pojawiło się coś, co ja uwielbiam, bardzo uwielbiam, zresztą jeżeli masz wprawne oko, to widzisz za mną. Humor, jaki prezentuje Art, no, jaki cały film, że tak powiem, prezentuje, bo Art nie mówi ani słowa. Nadal myślałem, że może coś się powie, mimo że na ciekawostka sprawdzałem i tam było, że kiedy Art goni Jonathana, próbuje go dostać, to nam warczy, wyje i tak dalej. No, okej, w porządku, ja tego nie dostrzegam, a jeżeli nawet tak, to i tak nie o to chodzi. Ale jeżeli chcesz usłyszeć głos, może nie samego Arta, ale aktora, który gra Arta, no to rzeczywiście kiedy Siena, że tak powiem, śni, jest głos męski, który zapowiada, reklamuje tam te płatki Art, Clown, Cheerios, czy jak tam się nazywają, nieważne. To jest właśnie głos aktora, który wciela się w Arta, ale to wszystko nie sprawiło, że ja mogę powiedzieć, ależ to było piękne kino, ależ to było fajne. Nie, rzeczywiście Art Clown nie jest postacią, do której mogę czuć cokolwiek. Poza tak naprawdę antypatią, bo wiesz, kiedy oglądamy Freddy'ego, Jasona, Michaela, Chuckiego czy inne, no to rzeczywiście te uczucia są jakieś mocniejsze, jakieś bardziej ukierunkowane, co nie, że wiemy, że o proszę bardzo, tego mam smakosza, mam creepera, jego nie lubię, nie trawię, chcę, żeby ktoś mi dokopał, a Art, z Artem jest tak, że po prostu nie chcę, żeby ktoś mi go dokopał, mimo że akurat, że tak powiem, jest antagonistą, więc pewnie ktoś powinien, ale bardziej bym się cieszył, gdyby go w ogóle nie było, bo oglądanie tego filmu nie sprawiło mi przyjemności. Ja wiem, że filmy są niektóre, które oglądamy i tak naprawdę są sceny, które się odwracamy, ale później rzeczywiście całościowo ten film był ciekawy, intrygujący. Dla mnie nie. Dla mnie Art to nie jest ciekawa postać. Dla mnie Terrifier, wyjaśnione jest czemu Terrifier, w ogóle to nie jest rzecz, to nie jest w ogóle film, który by mnie bardzo interesował. To nie jest film, po który sięgnę drugi raz. Więc moja ocena jest negatywna. Ja tego filmu nie mogę tobie polecić. Z tych względów, które mówię, pamiętaj, to jest moja ocena, to nie jest to, że wiesz, że nagle ktoś stwierdził, ale popatrzcie, to. Nie, to jest moja ocena, moje preferencje, więc ja tego filmu nie polecę. Jak chcesz dokładnie wiedzieć, jaką ocenę dałem, to sprawdź sobie na Filmwebie. Pamiętaj, u mnie w skali 10-stopniowej oceny 1,5 to jest negatywne, 6,10 pozytywne. No jeszcze jest oczywiście ocena Vegeta, czyli Vega na 10 to już jest kompletne dno dna. Ale ten film nie sprawił mi przyjemności i tak, czekam na kolejną część jak najbardziej, ale to nie jest tak, że o proszę bardzo, muszę zobaczyć, będzie coś pięknego. Nie, po prostu obejrzę tylko i wyłącznie z kronikarskiego obowiązku, ale oczywiście jest również scena po napisach, o której już mówiłem wcześniej, więc zaraz teraz o niej opowiem i uwaga, będę zdradzał zakończenie, więc jeżeli jeszcze nie widziałaś filmu, to ostrzegam, bo będę zdradzał. Jak się można domyśleć, oczywiście Art na końcu ginie. No, wiadomo, zawsze Art na końcu ginie.
Nasza dwójka rodzeństwa go pokonuje, zabija, ale pojawia się mała dziewczynka, jak już mówiłem, która jest, że tak powiem, wcielonym diabłem. No i zabiera jego głowę, bo właśnie głowę mu Siena odcięła i cóż, i odchodzi. Potem mamy przeskok oczywiście do szpitala psychiatrycznego, gdzie jest nasza ofiara z pierwszej części, ta, która udzieliła wywiadu. No i nagle się okazuje, ona tam rzeczywiście cały czas ma schizy, zaczyna wypisać krwią na ścianie jakieś napisy. W pewnym momencie jest wielkie serducho, Vicky i Art. No i okazuje się, że ona jest w ciąży i zaczyna rodzić. Oczywiście to jest wszystko pokazane. Jak wyciąga pępowinę i tak dalej, więc jest bardzo, bardzo grubo. Po czym słyszy krzyki jedna z pielęgniarek, przychodzi i okazuje się, że ona urodziła głowę Arta. W tym momencie oczko się je zmienia, można powiedzieć, że zmienia się właśnie w tą małą dziewczynkę, bo tam tutaj się tak oczka świeciły i dziękuję bardzo. I tak, no niby w porządku to brzmi, ale rzeczywiście tutaj jest wszystko pokazane, nie ma nic pozostawionego dla wyobraźni i dla mnie, jak już mówiłem wcześniej, to jest za dużo, to jest po prostu wizualny koszmar, to jest wizualny bełt, to jest to, czego ja bardzo mi przykro nie bo no, samo mówienie o tym to już powiedzmy... Cytując klasyka, przestań, bo się spawiuje. Rzeczywiście nie sprawia żadnej przyjemności, krótko mówiąc. Tutaj zaraz pojawią się inne recenzje kultowych horrorów oraz filmów, które komentowałem, bo możesz obejrzeć sobie Arta z moim komentarzem, możesz sobie obejrzeć kilka innych filmów z moim komentarzem również. Tam jest już kilkadziesiąt rzeczywiście propozycji, możesz sobie sprawdzić co jest, a ja chyba pójdę zwymiotować.